Amerykańskie służby od 18 listopada 2024 roku odnotowały ponad 5000 zgłoszeń na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. I to, że w Stanach UFO ląduje praktycznie na każdej pustyni i strefie 51 już nikogo nie dziwi, ale jeżeli dziwne drony i światła pojawiają się nad bazami wojskowymi, lotniskami i wstrzymują ich ruch, czy nawet nad samym Kapitolem w Waszyngtonie, to już problem zaczyna być poważny. I to na tyle, że głos zabierają urzędnicy państwowi i FBI. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w podróż po miejscach, gdzie widywano UFO, a nawet po takich, które rzekomo UFO samo stworzyło. Ale przede wszystkim odpowiemy sobie na pytanie, czemu praktycznie tylko w Stanach Zjednoczonych widuje się najwięcej niezidentyfikowanych obiektów latających. Co ta konstrukcja ma wspólnego tak naprawdę z kosmitami? Przecież wygląda i jest to jak panel słoneczny, ale niekoniecznie, ponieważ dziwnym trafem to wszystko przyciąga UFO. Skąd o tym wiemy? Ponieważ czytaliśmy o tym. Dziwne zjawiska się tutaj pojawiają w nocy. Można zobaczyć niezidentyfikowane obiekty powietrzne, które poruszają się przecząc wszystkim prawom fizyki. Więc przyjechaliśmy tutaj zbadać to, no i pokazać Wam, czy rzeczywiście coś może nagramy. W co wątpię. Nawiązując do tego, co mówi Konrad, czemu tutaj jest najwięcej takich spotkań paranormalnych właśnie z UFO? Po pierwsze, efekt skali. Te właśnie, nazwijmy to robocze radary UFO, są o tyle takie dziwne, że ludzie tu przyjeżdżają i chcą je zobaczyć po prostu taki klimat postapokaliptyczny, taki klimat. Także ludzie tu przyjeżdżając na te pustkowie mogą widzieć różne dziwne rzeczy. Ale o co chodzi z tym UFO czy UAP? Wystarczy przejrzeć posty na Reddicie, nie wiem, na Wykopie, czy po prostu na Twitterach hashtag UFO. Bardzo dużo jest właśnie takich informacji typu dziwnych świateł, dziwnych spotkań i tak dalej. I głównie w Stanach ten temat jest bardzo mocno poruszany i bardzo poważnie do tego podchodzony. Pamiętacie, jak nagrywaliśmy odcinek z Rancha Skinwalker, opowiadaliśmy o pewnej grupce, która założyła Rancho Skinwalker i zaczęła wyciągać kasę od Pentagonu. I tak, Pentagon na serio interesuje się tematami UFO, o tym opowiemy wzdłuż naszego odcinka, bo głównym tematem przewodnim jest, dlaczego w Stanach jest najwięcej UFO i dlaczego Amerykanie tak bardzo tym tematem się interesują. No nie da się ukryć, że dużą cegiełkę do tego całego UFO dołożyło również Hollywood, no bo przecież oni mieli kupę pieniędzy, aby wyprodukować naprawdę niektóre świetne filmy, które rozbudzały po prostu wyobraźnię. Natomiast uciekamy teraz z tego terenu, z radarów, które są magnesem na UFO, zwał jak zwał. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przemierzymy naprawdę wiele mil, wiele godzin, no będziemy ponad 10 godzin jechać przez różne stany, aby pokazać Wam miejsca, które są uważane za takie paranormalne, jeżeli chodzi o UFO. I co najistotniejsze, chwila, bo jedzie samochód, że odwiedzimy również taki spot, który został zrobiony podobno przez człowieka wiele tysięcy lat temu. I tutaj mówię specjalnie podobno, ponieważ jest on na tyle wielki i na tyle dziwny, że no nie do końca ludzie uważają, że to jest robota rąk człowieka. Patrzcie, jaki wielki spodek. Widzę światło. Niemożliwe. Tajemnicze światło. Jak to? Światło? Umrzemy! Dojechaliśmy w kolejne miejsce, a nim jest drzewo butów. I zapytacie, jaki to ma związek z kosmitami? No a słuchajcie, no żaden, ale tutaj chcemy wykonać taki eksperyment społeczny, w którym Wy będziecie uczestniczyć, ponieważ Łukasz z Konradem przedstawią Wam dwie zmyślone historie na temat tego drzewa, a Wy napiszcie w komentarzu, w którą z tych wersji jesteście w stanie uwierzyć bardziej. Te drzewo butów jest symbolem zaginięć ludzi, które się dzieją na przestrzeni całego stanu Utah. Te zaginięcia są związane z dziwnymi światłami, obiektami i gaśnięciem prądu w okolicznych wioskach. Te buty są śladami po ludziach, których udało się odnaleźć w potwornie okaleczonych. Widać, że były na nich tworzone eksperymenty, wyciągane organy wewnętrzne i tak dalej. To jest symbol ludzi, którzy giną w niewyjaśnionych okolicznościach w stanie Utah. Jest to związane z dziwnymi światłami na niebie. Słuchajcie, na tych bezkresach żyła rodzina, która była szczęśliwa, mieli dobry kontakt z sąsiadami, aż w pewnym momencie zniknęli. Sąsiedzi tutaj przyjechali, zobaczyli pusty dom, nikogo nie ma. Nie wiedzieli, co się z tymi ludźmi stało, aż w pewnym momencie pojawiło się to drzewo. Drzewo, na których były tylko ich buty. Najprawdopodobniej to UFO porwało ludzi i już nigdy ich nie oddało, a to drzewo zostawiło na znak tego, abyśmy zawsze uważali i pamiętali o tym, że oni z nami są.
Ten eksperyment miał na celu uświadomienie wam, w jaki sposób czasami są szyte historie na temat UFO. Pamiętajcie, aby dać w komentarzu nam znać, która według was historia jest bardziej prawdopodobna. Natomiast teraz udamy się w miejsce, które nie jest zmyślone. Jest zrobione prawdopodobnie przez człowieka albo przez UFO wiele tysięcy lat temu. Słuchajcie, nie chcemy, żeby to zabrzmiało, że z tematu UFO robimy sobie, bo musimy podkreślić, że rzeczywiście są jakieś tematy, które nie do końca są jasne. Chociażby to, że Pentagon założył departament AARO zajmujący się właśnie takimi nie do końca wyjaśnionymi tematami i są różnie, jest też kilka takich historii, o których opowiemy później. Ale po to robimy te eksperymenty społeczne, że nie każde tajemnicze światło czy post na Twitterze z oznaczeniem UFO jest prawdą. Po prostu bardzo mocno trzeba weryfikować tematy i moim osobistym zdaniem 90% historii związanych z UFO to są właśnie takie, jak te przy drzewie z butami. Słuchajcie, za moimi plecami znajduje się Parowan Gap, czyli można powiedzieć, że takie święte miejsce Indian. Ale czemu one zostało święte? Ponieważ od setek lat właśnie tędy przechodzili Indianie tą Niecką. Niecka kiedyś została wydrążona przez wodę i oni przechodząc to, można powiedzieć, no chcieli oddać cześć swoim bóstwom i całej reszcie, że mogą na przykład przejść tędy, a nie muszą przez te wszystkie wzgórza i przechodząc to wpisywali tam swoje historie, legendy i całą resztę, którą zaraz zobaczycie właśnie na tych wszystkich petroglifach. Wiele z tych petroglifów są rzeczywiście naturalnymi petroglifami zrobionymi przez Indian setki lat temu, ale również wiele tych petroglifów jest zrobionych przez ludzi. Są one fejkowe, no i ciężko rozróżnić te prawdziwe od tych nieprawdziwych, no będąc niebadaczem, o tak bym to powiedział. Natomiast co jest najistotniejsze, to w jaki sposób to łączy się z tematem dzisiejszego odcinka, czyli z UFO, i to przybliży wam nasz specjalista Łukasz. Przede wszystkim nawet jest taka naukowa nazwa i Kuba może ją dać w napisie zaraz, że ludzie szukają znajomych kształtów w rzeczach, które niekoniecznie znaczą to, co powinny. To tak jak jest generalnie z twarzami w jakichś cieniach, tego typu historiach. Ale petroglify. Rzeczywiście na całym świecie są widoczne takie malunki skalne, tego typu rzeczy, właśnie wykucia w skałach. I wielu ludzi uważa właśnie, że to są niejako drogowskazy, które wskazują o tym, co działo się w przeszłości. Czy jest to ostrzeżenie, czy opowieść o tym, jak UFO przylatywało tutaj i co robiło z naszymi przodkami. No i teraz abstrahując, zobaczcie, mamy kilka przykładów różnych motywów. Tutaj na przykład, jak się przypatrzycie, możemy zobaczyć twarz, prawda? Bo nasz mózg podświadomie będzie szukał w takich miejscach, w ogóle w jakichkolwiek obrazach, które widzimy, będzie szukał twarzy. Nośnik, jeżeli chodzi o kamień, to jest on najlepszym nośnikiem. No płyta CD wytrzyma tam ileś, pendrive czy dyski SSD też, a to wytrzymuje naprawdę bardzo długo. I teraz zobaczcie, idąc dalej. W tym miejscu mamy jakiś okrąg z dwoma takimi strzałkami, prawda? Dla niektórych może być to słońce, dla innych może być to statek UFO. Następny przykład. Zobaczcie. Okręgi, tak? Mogą się kojarzyć z okręgami na zbożu. To jest naprawdę, ja bardzo głęboko odjeżdżam, jeżeli chodzi o różne teorie. U nas temat UFO w Polsce jest traktowany taki na zasadzie hehe, Marsjanie przylecą. Jest taki traktowany bardzo po macoszemu i jest taki, można powiedzieć, wręcz wyśmiewany. Ale w Stanach Zjednoczonych jest traktowany śmiertelnie poważnie. Abstrahując od tego, czy ktoś w to wierzy, czy nie, czy rzeczywiście UFO tu przylatuje, czy nie. To nie jest kultu tematem. Faktem jest, że w Stanach Zjednoczonych ogromna rzesza ludzi wierzy w to, że UFO rzeczywiście tu przylatuje, zajmuje się tym na poważnie i ci ludzie często zajmują poważne stanowiska, między innymi w Pentagonie. Coś nie można zbadać, nie można powiedzieć, tego potwierdzić, no bo nie wiem, czy jeszcze jakby istnieją ludzie na świecie, ale chyba tak, z jakichś tam jeszcze plemion Navajo na przykład, co nie są w stanie ten stary język odczytać. Ale wiesz, jest to, że nie do końca, nie zawsze chcą się dzielić tymi informacjami, tak jak z Rachel Skinwalker. I właśnie o to chodzi, że jeżeli ludzie czegoś nie wiedzą, tak, nie są czegoś świadomi, to sobie będą dokładać pewne teorie. I my się tutaj naprawdę nie nabijamy, tylko wam pokazujemy, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, jest też coś takiego, że jeżeli ktoś ma tezę, to będzie za wszelką cenę chciał udowodnić, że ta teza jest prawdziwa. Jeżeli widzicie to wcięcie
wysoko w górach, no to wydaje się, że jest prawdziwe, naturalne. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że niekoniecznie, bo mogą powiedzieć, że to było zrobione specjalnie przez jakąś maszynę. I tutaj też przechodzimy do ludzi, którzy przykładowo znajdują, wiecie, ogromne kostki takie wycięte w piramidach i tu się dokłada teza, że to jest niemożliwe, żeby to się dało zrobić pracą ludzkich rąk i to musiały zrobić wyspecjalizowane maszyny, których nie było wtedy w tamtym okresie. Więc jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że musiała w tym pomóc albo UFO, albo jakaś zaginiona cywilizacja o wyspecjalizowanym sprzęcie. Widzicie, jest wniosek, jest teza. Tak samo tutaj można założyć, że jest to zrobione maszynami. Ale cały czas jest ta tajemniczość, bo tak jak chłopaki wspominali wcześniej o Roswell, Nevadzie i tajemniczych właśnie maszynach, dalej mamy kilka filmików wypuszczonych przez Pentagon, które nie do końca jest jasne czym są. Ale jedziemy do naszego głównego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Blythe Ignalinos, a o tych historiach związanych z UFO, poszukiwaczami UFO i takim whistleblowers, czyli takimi ludźmi, którzy sprzedają plotki, już bliżej. Blythe Intaglios. Słuchajcie, znajdujemy się, można powiedzieć, przy nieziemskiej rzeczy, mianowicie Blythe Intaglios, czyli innymi słowy geoglify. Geoglify to są takie rysunki, albo mógłbym to nazwać graffiti, pozostawione przez kogo? Między innymi można powiedzieć, że przez Indian, ale niekoniecznie. Powstały one mniej więcej, szacuje się, że od 1200 roku przed naszą erą do 900 roku przed naszą erą, ale jest jedno małe odstępstwo, ponieważ geoglify te, jeśli przedstawiają konie, które zostały sprowadzone tutaj przez Hiszpanów mniej więcej w 1500 roku, no to jak już by ich datowanie, można powiedzieć, że się trochę zmienia. Ale wszystko to było przeprowadzone jeszcze metodą badania radiowęglowego. Jeszcze musicie pamiętać, że to nie jest jedyne miejsce na Ziemi, które przedstawia takie geoglify, ponieważ największe z takich miejsc znajduje się w Peru, ale jest z pewnością szczególne, ponieważ jesteśmy obok rzeki Colorado i to właśnie przy tej rzece geoglify te mają również postaci ludzkie. I tylko tutaj takie możemy spotkać, więc na pewno jest to ciekawe. Ci Indianie to z nami podróżują, że tak powiem, przez cały ten odcinek, ale musicie wiedzieć jedną rzecz. Tak jak do tych geoglifów, które widzieliśmy wcześniej, tak do tych oni się nie przyznają. Przynajmniej niektóre plemiona przyznawały się do tego, że ich używali, ale nie, że je zrobili. I tak naprawdę do dziś dnia nie wiadomo, kto jest autorem właśnie tych wszystkich gwiezdnych tak naprawdę graffiti. Musimy wsiąść do samochodu, dojechać na sam koniec, ponieważ tam jest taka góra i z niej chcemy zlokalizować dokładne położenie wszystkich tych geoglifów, a później przejdziemy do tematu, który was najbardziej interesuje, czyli UFO. No bo jeżeli nikt do tego się nie przyznaje, a zostało to używane i powstało 1000 lat przed naszą erą, to dlaczego nie zrobili tego kosmici? Zobaczcie, jaki tik-tak leci. I ja się nie dziwię, że oni spotykają jakieś dziwne akcje. A ty, jak go ładnie widać. A to masz 4 śmigła. To jakiś transportowiec chyba. Aha, 4 silniki. I teraz widzisz takiego w nocy, co nie? Na pustyni. No, do nas leci. Nasz górnopłat, żeby był bardziej stabilny. Po nas leci. Za dużo już wiemy. Ale ujęcie. Jak zapierdziela. To Herkules chyba. Otwarte ma okno, wiecie? I powiem wam, że to normalnie z 30 metrów dopiero widać z drona. No i powiem wam, że naprawdę to wygląda nieziemsko, tak bym to nazwał. No. I Zobacz, pytanie... tu jest ten okrąg. Aha. I pytanie, czy to robili ludzie, czy może coś innego z kosmosu? Dla kogo to ludzie robili? To jest w ogóle tak abstrakcyjne z drona, że ja nie wiem, na jakiej ja jestem wysokości. Na minus 34 metrach, bo jesteśmy na górce i on tak to przeliczył, co nie? Skurczybyk, on jest kilometr stąd, to nie? Znowu tak daleko? Bo to zostało odkryte w latach 30, nie? I ja się nie dziwię, że lokalni mieszkańcy mogli nawet nie wiedzieć o tym, że tutaj jest. I to jest ten największy, 50 metrów. Chyba nie No widać, czekaj, bo to ja zobaczycie nie z widzę innego teraz ujęcia. nic. Ale byk. Ale to jest byk. Ale to jest bydle. To teraz sobie wyobraź, patrzyliśmy na Google, on ma 50 metrów długości, że to zaczyna działać na wyobraźnię, bo to takie maleństwo się wydaje. To jest dla mnie tak abstrakcyjne, że ja nie jestem w stanie, naprawdę mówię, ocenić jego skali na dronie, co nie? No. Nie czaję.
wiecie, jak możecie użyć Google Maps, możecie sobie wjechać, bo fajnie to widać z satelity na zdjęciach, albo oglądać filmik właśnie zrobiony przez Kubę, bo z drona też to wygląda super, ale jak jest linijka na Google Maps, to można zobaczyć, że to ma 50 metrów. 50 metrów długości. Może z takiej perspektywy to będzie lepiej widać, żebyście mieli odniesienie na przykład do drogi, to nie? Jak to jest ogromne. Przy wielu tego typu historiach, w wielu kwestiach podróżujemy w sferze domysłów, legend i tak dalej. Niestety, jeżeli wejdziemy na Twittera, #UFO, bądź na Reddita, bądź na Wykopa i tak dalej, trafimy na bardzo dużo fake newsów, bardzo dużo zmyślonych informacji, bardzo takich dziwnych, niestworzonych historii. No ale w każdej niestworzonej historii znajduje się też ziarno prawdy i to ziarno prawdy najbardziej działa na wyobraźnię. Także przejdźmy teraz do historii, które są nie do końca wyjaśnione, ale w pełni prawdziwe. Bo jeżeli czymś się zajmuje Pentagon i Departament Stanu, to jak najbardziej możemy uznać taki temat za poważny. Słuchajcie, ale i przede wszystkim, co to ma wspólnego też z naszymi geoglyfami? Znajdują się w Kalifornii i tutaj przechodzimy do jednego z najsłynniejszych takich incydentów związanych z UFO, czyli 2004 rok. Grupa uderzeniowa Stanów Zjednoczonych z lotniskowcem na czele o nazwie Nimitz znajduje się w Zatoce Kalifornii, czyli niedaleko stąd. Tu możecie zacząć łączyć wątki, bo geoglyfy podobno zrobione przez UFO i tutaj widać właśnie niezidentyfikowane statki powietrzne i właśnie wtedy grupa uderzeniowa United States Ships Nimitz, spędzając właśnie swój patrol w Zatoce Kalifornijskiej, natrafia na bardzo dziwne odczyty. Poderwano myśliwce, aby sprawdzić, co to jest. I tutaj wchodzimy na sferę bardzo dziwnych rzeczy, potwierdzonych zresztą przez Pentagon w 2020 roku, bo teraz na pewno widzicie filmiki z tego wydarzenia. Ta grupa myśliwców napotyka na coś dziwnego, coś, co ma 12 metrów długości i zachowuje się w sposób, którego nie da się opisać. Cytuję: żaden statek powietrzny stworzony przez ludzi nie jest w stanie powtórzyć tych manewrów. Z 24 000 metrów bardzo szybko opuszcza się na 6 000 metrów, zatrzymuje się, powtarza to, co robiły myśliwce i odlatuje w siną dal. 2004 rok, United States Ship Nimitz. Zeznania potwierdzone przed Pentagonem w 2021 roku przez pilota myśliwca, ale takich wydarzeń jest jeszcze kilka. Przechodzimy do 2023 roku. Filmik z bazy nad Afganistanem, nagrany przez MQ-9 Reaper przez drona bezzałogowego, który ukazuje kulę. Metalową kulę mi osobiście działa to najbardziej na wyobraźnię, która zachowuje się naprawdę w dziwny sposób. Taki, jak jest śród wiatrówki, mówię to kolokwialnie oczywiście, bardzo dużą prędkością przelatujący nad bazą, bardzo mocno działający na wyobraźnię filmik. Tak bardzo działający na wyobraźnię, że w 2020 roku Pentagon potwierdził, że wszystkie filmiki, które widzieliście do tej pory, zostały nagrane przez pilotów myśliwców. Potwierdzili to, że te nagrania są autentyczne, ale nie wiadomo, czym one są. I tutaj dochodzimy do Departamentu Stanu Bezpieczeństwa, tutaj dochodzimy do specjalnych komisji powołanych do wyjaśnienia tego tematu. Te wszystkie filmy i działania skupiły uwagę poważnych ludzi z Pentagonu, z Departamentu Bezpieczeństwa. Ludzie, którzy twierdzą, że temat trzeba przebadać. Niektórzy mówią, że to są drony, niektórzy mówią, że to są drony stworzone przez Chiny, Rosję i latają nad bazami amerykańskimi i infiltrują właśnie bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Po to zostały powołane te komisje. Inni twierdzą, że to nie mogą być drony, bo przekraczają właśnie granice rozumowania człowieka. I jeszcze inni twierdzą, że to są, wiecie, błędy kamery, być może to są drony, które zachowują się normalnie według praw fizyki, które znamy, ale zakłócają działanie systemów pokładowych. Tych tematów jest na tyle więcej, że dlatego powołano komisję, która ma to wybadać w naukowy, normalny sposób. Czym to jest? Nie wiadomo. Czy to jest zasłona dymna robiona przez Amerykanów? Też może być. Pamiętajmy Roswell w 1946, kiedy plotki o UFO przykrywały temat badań nad supertajnymi samolotami szpiegowskimi. Po wielu latach się okazało, że Amerykanie doskonale wiedzieli, czym to jest. Być może tak jest w tym samym przypadku. Być może jest to UFO, być może drony. Tego na razie nie wiadomo. Wielu ludzi twierdzi, że to UFO, wielu ludzi twierdzi, że to są sprzęty. Na pewno jest mnóstwo rzeczy, które działa na wyobraźnię i Amerykanie naprawdę bardzo poważnie podchodzą do tematu UFO. I jeszcze mój jeden apel, bo tak sobie rozmawialiśmy luźno w samochodzie. Każdy z nas ma jakąś taką dziwną historię, którą napotkał w życiu, którą nie do końca był w stanie wytłumaczyć. Jeżeli macie takie historie,
to proszę napiszcie je w komentarzu. No ale jak ten film się ma do tego, co dzieje się obecnie w Stanach w temacie UFO? Dzisiejszy odcinek nagraliśmy w połowie października, a od tamtej pory wydarzyło się naprawdę wiele. 13 listopada odbyło się przesłuchanie przed kongresem kilku sygnalistów, wśród których był m.in. Luis Elizondo, były pracownik Departamentu Bezpieczeństwa i jedna z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci związanych z ufologią. W dużym skrócie zeznali, że rząd USA jest w posiadaniu statków kosmicznych pochodzenia nieziemskiego, natomiast swoją wypowiedź podpierali zwrotami: ktoś mi powiedział, nie mogę więcej powiedzieć, ponieważ nikt nie zwolnił mnie z przysięgi. Mimo wszystko takie zeznania przed kongresem mają swoją wagę, więc następnego dnia Pentagon wszystko prostował, mówiąc, że nic takiego nie miało miejsca. Dodatkowo Departament AARO potwierdził setki nowych zjawisk UFO, ale jednocześnie podkreślił, że te zjawiska nie mają nic wspólnego z kosmitami i generalnie są to niewyjaśnione kwestie. W internecie więc zaczęło wrzeć mniej więcej od połowy listopada, kiedy zauważono ogromną dziwną aktywność dronów nad obiektami rządowymi USA, ale i nie tylko. Drony były widywane nad Kapitolem, lotniskami oraz bazami wojskowymi, które kilkukrotnie musiały zamykać przestrzeń powietrzną. I w tym momencie doszło niejako do masowej histerii. Ludzie zaczęli nagrywać wszystko, co wznosiło się nad ziemią, internet zalały fake newsy, nagrania dronów, a FBI oraz władze stanowe próbowały uspokoić mieszkańców. Oliwy do ognia dolał również prezydent-elekt, mówiąc, że rząd wie, co to jest, ale nie chce powiedzieć. Jak więc to wszystko podsumować? Na pewno mamy do czynienia z pewnego rodzaju, nazwę to paniką, ale temat powoli jest przygaszany nowymi zakazami używania dronów w wielu obszarach. Niektórzy twierdzą, że to było zamierzone działanie władz, aby wprowadzić nowe prawo, inni znów mówią, że były to testy reakcji ludności prowadzone przez armię. Jednocześnie jest kolejna teoria, że to obcy wywiad, no i oczywiście są też tacy ludzie, którzy uważają, że to inwazja kosmitów. Jedno wiemy na pewno, w dobie AI i rozszerzającej się dezinformacji należy bardzo mocno uważać na treści, jakie znajdujemy w internecie, a czemu to wszystko dzieje się w USA? Myślę, że nasze podsumowanie tego odcinka nagrane w październiku jest dalej i będzie aktualne. I tutaj na koniec tego filmu musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie: czemu UFO jest głównie spotykane w Stanach Zjednoczonych? Ja mam taką teorię, jako że Armia Stanów Zjednoczonych jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie, jest to przykrywka do testowania tych wszystkich militarnych technologii. Druga nasza taka teoria to jest po prostu kasa, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Przecież widzieliście, jak wygląda Roswell, jak wyglądają okolice Strefy 51, Skinwalker, mnóstwo pamiątek, mnóstwo koszulek. My się też na to daliśmy złapać, też się kupujemy, bo chcemy mieć stamtąd pamiątki. Po prostu pieniądze. No i przede wszystkim nutka tajemniczości. Każdy lubi tajemnice, każdy lubi spiski, każdy lubi sekrety, więc tak, jeżeli podsumujemy właśnie ten niewiadomą, która jeszcze jest podsycana przez Pentagon, to może dojdziemy do wniosku, że UFO jest prawdziwe. Ja myślę, że w trójkę dochodzimy do jednego głównego wniosku, że na pewno w tym całym wszechświecie i kosmosie Coś jest. Nie wiadomo jak to nazwać. Jedni to nazwą UFO, inni to nazwą jeszcze inaczej. Życiem pozaziemskim. No nic, jeśli doceniacie naszą pracę, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jakiś komentarz też się przyda pod tym filmikiem, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!